Cześć kochani, jak zwykle witam Was Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia na YouTubie. Dla tych, często to powtarzam, dla tych, którzy po raz pierwszy zawitali na nasz kanał, informacja, że zajmujemy się tu przede wszystkim profilaktyką zdrowotną, bardzo szerokimi sprawami dotyczącymi tego, jak poprawić stan naszego organizmu, żeby zdrowie zachować sprawność, zarówno fizyczną, intelektualną, czyli chodzi o psychikę, chodzi o ducha i tak dalej, i tak dalej. A więc w ramach tego wszystkiego takie szerokie spektrum moich zainteresowań, a więc jednocześnie Waszych, bo na pewno bardzo dużo rzeczy wiecie z tych dziedzin, które są moją pasją. Znacie to jest odżywianie, to jest suplementacja, oczywiście naturalnymi, wieloskładnikowymi suplementami diety, to jest terapeutyczne oddziaływanie pól elektromagnetycznych, to jest picie czystej wody, najlepiej strukturyzowanej, o wysokim ujemnym potencjale redoks, alkalizowanej, o ile się tylko da to zrobić. To jest praca nad własną psychiką, na tym sobie, jak radzić ze stresami, w jaki sposób rozumiecie, zwiększać naszą odporność organizmu. To jest w ogóle podstawowa rzecz. Czym dzisiaj się zajmiemy? Dzisiaj zajmiemy się ponownie sprawą tego takiego, wiecie, takiego celebryty, który się pojawił w 2019 roku. I to jest w kontekście tego, ja już kilka artykułów oczywiście na ten temat tutaj zamieszczałem, audycji, a jednocześnie artykułów w opisie audycji. Zazwyczaj to były anglojęzyczne artykuły z National Library of Medicine chociażby, a więc to są prace naukowe, bardzo poważne prace naukowe, nie do podważenia, tak prawdę mówiąc. I wyjaśnialiśmy tam sobie pewne sprawy. Jedna z poprzednich audycji też w niej była mowa o alkalizacji, niezbędnej alkalizacji organizmu po to, żeby zwiększyć, nie dopuścić do replikacji, czyli namnażania się wirusów w naszym organizmie, tych słynnych wirusów typu SARS, czyli oddechowy, z których jednym, no najsłynniejszym w tej chwili jest oczywiście COVID-19 i tak dalej. Obiecałem, że jeszcze kilka takich audycji nagram. To są bardzo ważne rzeczy. Chodzi o to, żeby mieć świadomość, żebyśmy byli odporni z jednej strony na głupotę, będzie o tym dzisiaj mowa. Głupotę wielu z nas, bo wielu dało się zniewolić przekazami medialnymi. Podkreślam to wielkie słowo N, media. Drudzy zostali po prostu kupieni, ci kupieni, dzisiaj znowu łby podnoszą, już znowu mówi się o zakażeniach, o błonicy, o odrze, o tym, o tamtym i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście te choroby są, istnieją, to zupełnie zrozumiałe. Tylko pytanie jest, czy jedyną drogą do tego, żeby nie chorować na te choroby, jedyną drogą to są te metody oferowane przez tych sprzedajnych celebrytów medycznych. Czy tylko czy to jest jedyne rozwiązanie, tak prawdę mówiąc? Wielokrotnie powtarzam, że przede wszystkim my mamy budować naszą własną odporność. W jaki sposób? Po prostu dbając o siebie. To jest ruch, to jest odżywianie organizmu, to jest picie wody, to jest umiejętność radzenia sobie ze stresami. Cały konglomerat działań, które my możemy podjąć, żeby wzmocnić nasz organizm. Że nawet jeżeli dojdzie do zakażenia, bo do zakażenia, do infekcji może dojść, żeby organizm potrafił sobie poradzić, żeby nasza wewnętrzna armia to nie byli smarkacze z przeproszeniem, którzy mają tylko AK-47 albo może pepesze z demobilu i to jest wszystko. To muszą być naprawdę wykształceni fachowcy, tak jak jednostki GROM, NIL, Formosa i tak dalej, i tak dalej. Najlepsi z najlepszych. Ale trzeba
te nasze komórki odpornościowe nauczyć i dać im broń, dać im wszelkie zasoby, dać im odżywienie, dać im umundurowanie, dać im najlepsze wyposażenie z najlepszych. Wtedy po prostu nie będzie dochodziło nawet często do zakażeń, bo organizm będzie odporny, po prostu odporny. Kochani, zaraz zaczynamy. Dzisiaj też na tapecie na podstawie artykułu doktora Marka Sirkasa. Dr Mark Sirkas, bardzo znany naturoterapeuta, doktor naturoterapii, autor wielu książek, między innymi książek o sodzie, zwykłej sodzie oczyszczonej. W poprzedniej audycji też mówiłem o tym, że są badania o tym, jak tak zwany kwaśny wodorowęglan sodu, czyli, kwaśny węglan sodu, inaczej wodorowęglan, wodór będzie nadawał ten przedrostek kwaśny, a więc inaczej jeszcze kwaśny węglan sodu, inaczej wodorowęglan, bo czasami też ja potrafię wpaść w taką pułapkę, mówić kwaśny wodorowęglan sodu, czyli takie masło troszeczkę maślane. Czasami, wiecie, człowiek w takim ferworze robienia audycji no, dochodzi do jakichś takich po prostu przejęzyczeń. A więc warto, żebyście zwrócili uwagę na to nazwisko, dr Mark Sirkas. Oczywiście w audycji jego nazwisko pisownie się pojawi. Możecie wygooglować to nazwisko, poczytać sobie na ten temat. Natomiast teraz zabieramy się już za udostępnienie naszego artykułu. I teraz słuchajcie, więc najpierw oryginał, a więc dr Sirkas. I tutaj będzie mowa o właśnie o sodzie oczyszczonej, która potrafi zatrzymać wirusy. Wirusy to jest oryginał tej audycji po angielsku, natomiast tutaj będziemy mieli z kolei, mam nadzieję, że żadne przeszkody techniczne nam nie narobią problemów. A więc posłuchajcie. Artykuł został opublikowany 22 lutego 2021 roku, czyli praktycznie już, no powiedzmy, po szczycie tego szachrajstwa. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, o jednej rzeczy, że ta choroba istnieje. Ta choroba zaistniała. Pytanie, skąd ona się wzięła. Mam też pewne bardzo ciekawe materiały na ten temat. Najprawdopodobniej zrobię audycję. Skąd się to wzięło? To nie było przypadkowe. Pod poprzednią moją audycję na temat wpływu alkalizacji na COVID zamieściłem dwa linki bardzo do krótkich audycji. Chodziło o otwarcie olimpiady w Barcelonie i chodziło o otwarcie olimpiady w Londynie. Otwórzcie to sobie w tej audycji, w opisie tej audycji również te dwa linki podam. I już tam, zwłaszcza podczas olimpiady, otwarcia olimpiady w Londynie, to był 2012 rok, wyraźnie pokazano, co z nami zrobią. Czyli znacznie wcześniej, 7 lat wcześniej, już nam pokazywano, co się będzie działo. Przyjrzyjcie się tym setkom łóżek na stadionie olimpijskim w Londynie, tym pielęgniarkom, tym chorym dzieciom, tym dziwnym zjawom, które tam się pokazują i tak dalej. Ale teraz już przechodzimy do tego, w jaki sposób możemy zapobiegać infekcjom. Wodorowęglan okazuje się najtańszym, najszybszym, najbezpieczniejszym leczeniem COVID. Nie trzeba być antyszczepionkowcem, aby zobaczyć i zrozumieć, że szczepionki przeciw COVID nie są potrzebne, nie są wymagane prawnie, ani z żadnego powodu medycznego lub zdrowia publicznego w celu leczenia lub zapobiegania COVID-19. Przerywam. Pamiętacie te? Chroń siebie i innych. Tak, ja siebie chronię i innych w ten sposób, że dbam o siebie, o moją odporność, odpowiednim traktowaniem mojego ciała, mojej psychiki. Ale na ulicy trzeba było udowadniać policjantom, innym, powiedzmy, służbom niejednokrotnie, rozmawiać, odpowiadać na pytania, dlaczego pan nie nosi maseczki. Więc mówiłem, że ta maseczka przed niczym nie chroni.
Zrozumcie to w końcu grzecznie oczywiście. Oczywiście, jak wielu z was, którzy nie nosili, nie podporządkowywali się tym diabolicznym nakazom i zakazom, chodziłem bez szmaty na twarzy i byłem wyrzucany często z różnych sklepów, bo panie sprzedawczyni bały się. Wielu ludzi z kolejki też odpowiednio reagowało, no to wychodziłem spokojnie i tyle. Pamiętajcie o jednej rzeczy, nie wolno dać się zastraszyć. Pamiętacie, jak to było? Ilu pojawiło się strażników chętnych, za darmo pracowali. To byli kapo obozowi dosłownie. Często to byli nasi najbliżsi, byliśmy zamknięci w naszych blokach i klatkach. Klatka numer. Utrzymywaliśmy się za własne pieniądze, a nasi często sąsiedzi i nasi bliscy, jak powiedziałem, to często byli nasi strażnicy, którzy pilnowali, żebyśmy się zachowywali prawidłowo, zgodnie z normami i tak dalej, i tak dalej. Doskonale to pamiętacie. To, co mówię, jest bardzo gorzkie, ale jednocześnie to, nie ukrywam, dla mnie, dla wielu innych moich znajomych, z którymi podobnie myślimy, podobnie zachowaliśmy się, po prostu dało nam potężną moc, potężną siłę w konfrontacji z tym systemem, a że jednak można. To dotyczyło również mojego syna, który potrafił też, jestem z niego bardzo dumny, że potrafił ze spokojem, miał różne bardzo też ciekawe przygody. Później na ulicy pytano go w Warszawie: ty stary, a co ty powiedziałeś tym trzem policjantom? Nie dali ci mandatu? No nie. I tak dalej. I on potrafił wyjść. Moc wewnętrzna w nas przede wszystkim. Rzadko kiedy na ulicy ktoś ze służb zwrócił na mnie uwagę, mimo tego, że chodziłem bez szmaty. Najczęściej to oczywiście było w wielkich jakichś hipermarketach, gdzie po prostu tam ludzi ścigano, każdego z was. No ale mniejsza z tym w tej chwili. To jest taka dygresja. Istnieje szeroka gama zarówno naturalnych, jak i farmaceutycznych metod leczenia, z których wiele już udowodniono jako bardzo przydatne. Teraz nadeszły doskonałe wieści dla ludzkości. 2021 rok. W brazylijskim Acre przeprowadzono oficjalne badanie, które zaskoczyło lekarzy tym, jak szybko pacjenci zakażeni COVID-em poczuli się lepiej po nebulizacji. Chodzi o inhalację, specjalne urządzenia, po nebulizacji 3 gramami wodorowęglanej sodu, szeroko dostępnej sody oczyszczonej w 100 ml wody podanej w nebulizatorze. I tutaj, jeżeli mówimy nawet o COVID-zie, ja już mówiłem wam wielokrotnie, że jeszcze nakręcę kilka audycji, jedną taką szczególną. Przypomnę, jak to było w tych latach 2019, 2020, 2021, co z nami robiono, jakie powstały mody, jakie głupoty wymyślano, to się w głowie nie mieści. I teraz tu nie chodzi tylko o te wirusy typu SARS oddechowe, COVID i tak dalej. Tu chodzi o wszelkie wirusy. Alkalizacja. Zła wiadomość jest jednak taka, że istnieją potężne siły, o których powiemy niżej, które nienawidzą dobrych wiadomości i zrobią wszystko, co w ich mocy, aby cenzurować przydatne informacje medyczne. Niektórzy ludzie, organizacje zrobią wszystko, aby promować niebezpieczne, eksperymentalne szczepionki zamiast bezpieczniejszych, tańszych i skutecznych metod leczenia wirusów. Widać to w wiadomościach z Białego Domu, gdzie nawet nie próbują ukrywać swoich faszystowskich działań. Mowa jest o tej poprzedniej władzy, o obecnej, nie chcę nad się wypowiadać, to nie jest temat. Oni, wielcy giganci technologiczni, muszą wiedzieć, że soda oczyszczona nie ma nic wspólnego w cudzysłowie, z niebezpiecznymi teoriami spiskowymi, dezinformacją na temat COVID-19 i złośliwą zagraniczną propagandą. Nowe badania nad wodorowęglanami wydłużają listę metod leczenia i nie jest to zaskoczeniem dla nikogo, kto wie, jak i dlaczego działają wodorowęglany. Lekarze i urzędnicy służby zdrowia powinni
ale nie wiedzą lub nawet nie chcą wiedzieć, że infekcje wirusowe są jednomyślnie wrażliwe na zmiany pH. Prosta alkalizacja krwi zmniejsza podatność komórek na wirusy. Oznacza to, że wodorowęglany można przyjmować doustnie jako środek zapobiegawczy, a jak się dowiadujemy poniżej, można je nebulizować, a nawet pompować do płuc pacjentów ojomów, gdy ich płuca są upośledzone. A tymczasem co robiło się z tymi pacjentami? Poddawało się działaniu respiratorów, które płuca rozrywały. I między innymi po to, oprócz tego, kto trafią do szpitali. Bardzo często ludzie, którzy już wcześniej chorowali na różnego rodzaju choroby, a wirus tylko ich po prostu dobił. Wystarczyłaby wówczas każda inna lekka infekcja, grypowa chociażby. I sprawa załatwiona. I co? Tym osobom schorowanym, na przykład, którzy mają nowotwory, cukrzycę, są otyli i tak dalej, wystarczy podać szczepionki? Przecież ludziom, którzy już chorują, nie wolno podawać szczepionek, podobnie jak kobietom w ciąży. To lekarze o tym nie wiedzą? A kto się znowu pojawia? Taki słynny celebryta. Nie będę wymieniał nazwiska, ale pewnie go znacie. W tamtym czasie ciągle go było w mediach, w telewizjach, w publikatorach innego rodzaju i znowu go media wywlekają. A główny inspektor sanitarny kraju to też słynny pan G. To o czym mowa? Znowu nas namawia. Znowu grozi 50 000 złotych kary dla rodziców, którzy nie zaszczepią swoich własnych dzieci. To jest w porządku? To oni nie wiedzą o tym, że są odpowiednie badania i oni nie myślą o tym, jak zmienić świadomość społeczeństwa, żebyśmy budowali własną odporność. Oni nie straszą tych producentów produktów do jedzenia, które się nie nadają do jedzenia, to oni się tym nie zajmują, tylko zajmują się konstruowaniem kar dla nas wszystkich ewentualnie. Tylko tyle. To znaczy mówią o własnej bezsilności, tak prawdę mówiąc. Bo próbują penalizować swoje działania, karać ludzi. Oby to się nie odwróciło przeciwko nim. I to dość szybko. Ale kontynuujemy. Badania zostały przeprowadzone przez Federal University of Akron we współpracy z Osvaldo Cruz Foundation, organizacją poświęconą badaniom nad wirusami szczepionkami. Badanie zostało zatwierdzone przez National Ethics and Research Commission, leczenie którego celem jest poprawa saturacji tlenem we krwi. Zostało już przeprowadzone u około 300 osób w Akron. To było w 2001 roku. I teraz uwaga, jest to bardzo ważne zdanie. Leczenie, którego celem jest poprawa saturacji tlenem we krwi, zwiększenie natlenienia tkanek, zwiększenie stopnia utlenowania tkanek. Więcej tlenu to jest odkwaszanie organizmu. Im bardziej jesteś zakwaszony, tym masz większe ubytki tlenowe. I to jest błędne koło. Podobnie przy nowotworach, gdzie profesor Otto Warburg jeszcze w 1931 roku, jak dobrze pamiętam, w swoich pracach mówił: nowotwory są promowane przez zakwaszenie, czyli kwasicę metaboliczną, kwasicę tkanek i przez braki tlenowe, hipoksemię i hipoksję. I tutaj mamy właśnie fotografię, chodzi o właśnie to wspomniane wcześniej wspomnianą nebulizatorem. A więc mamy przykład takiego nebulizatora, czyli po prostu w inhalację bardzo silne i tak dalej, i tak dalej. Badaczka doktor Carolina Pontes twierdzi, że roztwór na bazie wodorowęglanu sprawia, że wydzielina płucna staje się bardziej płynna. U pacjentów z łagodnymi objawami leczenie odbywa się za pomocą nebulizacji. W cięższych przypadkach wodorowęglan jest wstrzykiwany bezpośrednio do płuc i odsysany.
Dr João Rodrigues, 32-letni lekarz, przeszedł leczenie. Miał 80% uszkodzonych płuc i spędził już 5 dni w szpitalu. Poprawa była niezwykle znacząca, co zaskoczyło mnie nawet jako lekarza, ponieważ nigdy nie widziałem tak szybkiej poprawy. Zakaźność koronawirusa jest rzeczywiście niezwykle wrażliwa na pH. Szczep koronawirusa MHV-A59 jest dość stabilny przy pH 6 kwaśnym. Kochani, ogromna większość z nas, badałem setki ludzi, tak prawdę mówiąc, papierkami lakmusowymi, albo oni sami się badali. Znaczy, mówię, było badanie, bo jeżeli się spotykałem, na przykład rozmawialiśmy o takim kompleksowym wspomaganiu metabolicznym organizmu, to jest cały program, często o tym mówię, to pierwsza podstawowa sprawa to jest badanie pH porannego moczu. Ci sami ludzie wkładali własne papierki do własnych siuśków, z przeproszeniem, do własnego moczu i wychodziło 5,2, 5,4, 5,8, 6. Tak jest przeważnie pH porannego moczu. Jesteśmy silnie zakwaszeni w porównaniu z tym, co powinno być. Bo jeżeli nawet skala pH w Polsce waha się, skala oczywiście medyczna, a więc i to nie oparta o żadną fizjologię, tylko skala statystyczna od 4,8 do 8,0, to pamiętajcie, wiele razy o tym mówimy, jeżeli mamy skalę, jeżeli mamy 5, 6 i 7 pH, to piątka jest 10 razy silniejszym kwasem od szóstki, szóstka 10 razy silniejszym kwasem od siódemki i w związku z tym, że skalę pH, potencja hydrogenii jest skalą logarytmiczną, to znaczy, że piątka jest 100 razy silniejszym kwasem od siódemki. 100 razy. A więc jeżeli tu mamy przykład 6 pH, a mamy mieć 7, 7,4, to co najmniej ta szóstka, znaczy w stosunku do siódemki, jest 10 razy silniejszym kwasem. I przy odczynach pH kwaśnych bardzo łatwo dochodzi do infekcji wszelkimi wirusami, nie tylko COVID-em. A więc ten wirus jest stabilny przy pH 6 kwaśnym, ale szybko i nieodwracalnie ulega inaktywacji przy krótkim leczeniu przy pH 8 zasadowym, czyli podanie dużych, odpowiednich dawek wodorowęglanu sodu, czyli kwaśnego węglanu sodu. Ludzki szczep koronawirusa jest maksymalnie zakaźny przy pH 6. Zakażenie komórek koronawirusem A59 przy pH 6 kwaśnym, a nie przy pH 7 obojętnym, powoduje 10-krotny wzrost zakaźności wirusa. A więc znowu, jest szóstka, jest siódemka. Szóstka 10 razy silniejszy kwas od siódemki, bo 10 razy więcej jonów, dodatnich jonów wodorowych jest przy pH 6. I co, lekarze o tym nie wiedzą? Ci, którzy tak gardują za tym, żeby stosować te kłójki, te cudowne eliksiry, te szczypiorki ze śmietanką, to oni tego nie wiedzą? To może się niech w końcu dowiedzą, niech się zaczną uczyć. A jak wiele jest przypadków, okazało się, przekupienia, korupcji w tym całym świecie, będą jeszcze na ten temat audycje. Dane sugerują, że koronawirus IBV wykorzystuje bezpośrednią, zależną od niskiego, przepraszam, tu przesunę sobie troszeczkę mój ekranik, dane sugerują, że koronawirus IBV wykorzystuje bezpośrednią, zależną od niskiego pH, reakcję aktywacji fuzji wirusa i komórki, łączenia się wirusa z komórką. Fuzja koronawirusa IBV z komórkami gospodarza nie zachodzi przy neutralnym pH, czyli 7,0. A aktywacja tej fuzji, tego łączenia jest procesem zależnym od niskiego pH z połową maksymalnej szybkości fuzji przy pH
5,5. Fuzja zachodziła w niewielkim stopniu lub wcale przy pH 6,0. Inna sprawa, a więc im bardziej jesteśmy zakwaszeni, tym łatwiej dochodzi do zakażeń, do infekcji i później do replikacji wirusów. Wodorowęglan jest również krytycznym fungicydem, czyli substancją przeciwgrzybową, antygrzybową i jedynym lekiem na Candida auris, który jest odporny na farmaceutyczne fungicydy. Jest to wysoce śmiertelna infekcja, zagrażająca światu, a nawet bardziej niż COVID, który jest łagodny w porównaniu, a mimo to prawie nie mówi się o nim ani słowa. Te informacje o wodorowęglanach nie ujrzą światła dziennego w głównym nurcie, co jest smutne. Lekarze na całym świecie zmagają się z pomaganiem pacjentom za pomocą inteligentnych metod leczenia od początku pandemii. Sam system, prasa głównego nurtu i agencje rządowe oraz ludzie tacy jak dr Fauci, osławiony Fauci, nalegali na promowanie głównego nurtu narracji, która zawsze jest sprzeczna z prawdą, że istnieją już bezpieczne i skuteczne metody leczenia COVID-19 i jego mutacji. Są zainteresowani tylko sprzedażą szczepionek społeczeństwu i nie obchodzi ich zdrowie publiczne ani bezpieczeństwo szczepionek. Steroryzowali całe pokolenia dzieci do tego stopnia, że znaczny procent z nich myśli o samobójstwie i uchodzi tym draniem po prostu na sucho. Wielu ludzi uczyniło zdrowie i bezpieczeństwo swoimi bogami, ponad wolnością, ponad luksusem, ponad podstępem i pomysłowością, ponad Bogiem, ponad wszystkim. Przynajmniej takim się wydaje. A co nie było tak? Po to, żeby pojechać za granicę na wycieczki, na urlop i tak dalej. Ilu ludzi brało te wszystkie szczepawki, a dzisiaj wielu z nich często żałuje. Ilu z nich już nie żyje. Bo te sztuczne, cudowne eliksiry typu mRNA, tylko wystarczy poczytać, co to takiego jest. To jest bezpieczne, naprawdę, przebadane. Ilu z nas mówiono o tym? A wirusy typu mRNA są po prostu łatwo ulegają mutacjom. To jeżeli szczypawka została opracowana na jeden typ wirusa, a za chwileczkę po zakażeniu mamy dziesiątki wirusów jeszcze innych, co te eliksiry będą działały na te mutacje? Czy też nie? My żądamy odpowiedzi. Ja nie jestem fachowcem. Żądam odpowiedzi od fachowców. A ilu prawdziwych fachowców uciszano za wszelką cenę? Znacie doskonale, kochani, tę historię. Nasi polscy prawdziwi fachowcy, którzy tłumaczyli, że to nic nie da, te cudowne eliksiry to nic nie dają i są bardzo niebezpieczne, tłumaczyli. Oni byli w drugim zupełnie nurcie, byli zsekowani. Ilu lekarzom odebrano prawo wykonywania zawodu? Przez sądy lekarskie. Jakie sądy lekarskie? Kto w nich zasiadał w ogóle? Żmije po prostu, które się zadławią własnym jadem. Przyjdzie czas. W epoce COVID widzieliśmy, jak ludzie poświęcali wszystko. Pracę, rodzinę, religię, życie towarzyskie. Jednak w miejscach, gdzie jest to najbardziej intensywne, wskaźniki śmiertelności i zakażeń są wyższe, a ignorancja i strach znacznie większe. Bo strach rodzi stres. Stres osłabia odporność organizmu. Wtedy ja ukułem, wiecie, zaszło do mnie takie zdanie. Strach? To strach ma się mnie bać. To strach ma się was bać, kochani. I jeżeli jeden drugiego może wzmacniać albo w strachu, albo w naszej mocy. I jeżeli coraz więcej nas będzie, którzy będziemy myśleć, bo wszystko się opiera w świecie kwantowym, jeżeli my będziemy stwarzać tą moc, to naszą wewnętrzną moc, będziemy tym emanować, epatować tym wszystkim innych, to innych też będziemy zarażać naszą postawą. Nie wszystkich oczywiście. Nie uda się.
bo wielu jest tak owładniętym strachem, że będą się trząść i będą nas traktować jako wrogów. To oni będą nas będą próbowali zamykać, tak jak to było już pokazane. Więc czas najwyższy przestać się po prostu bać. Prawda was wyzwoli. Ponad 2000 lat temu był taki człowiek, który to mówił. Strach i ignorancja to hasła dnia, a nigdzie nie jest to bardziej widoczne niż w medycynie i zdrowiu publicznym. Społeczeństwo padło ofiarą interesów farmaceutycznych, które wykorzystały naszą skłonność do strachu i ignorancji. Żadne słowa nie są w stanie opisać jak terroryzm farmaceutyczny, ignorancja medyczna, medyczny szum, korupcja, dodam od siebie, wszechobecna korupcja zjednoczyły się przeciwko ludzkości, trzymając nas tak daleko, jak to możliwe, od pomocnych, naturalnych metod leczenia, a w stronę leków i niebezpiecznych szczepionek, które zabijają. Mówi dr Mark Sirkas. I tutaj cytat. Zarówno leczenie HCQ cynkiem antybiotykiem, jak i leczenie inwermektyną cynkiem antybiotykiem jest sprawdzone, bezpieczne i niedrogie. Jednak dowody te są ukrywane przed opinią publiczną. Nawet najbardziej doświadczeni eksperci są usuwani z platformy, gdy mówią coś, co jest sprzeczne z programem szczepień i lockdownami. Ile tragedii spowodowały lockdowny? Pamiętacie ten czas? Pozamykane bary, restauracje, hotele. Przedsiębiorcy ponieśli potworne straty. Szokujące to było, te wycie karetek, pogotowiak, które nie woziły nikogo. Często. Te widoki tych ludzi w kombinezonach, tego personelu. Po co to było? Po to, żeby nastraszyć ludzi. Szpitale covidowe, które często organizowano na przykład na Stadionie Narodowym. Kto tam leżał w ogóle? Media są współwinne utrzymywanie opinii publicznej w nieświadomości, pisze Paul Craig Roberts. A tak nie było, a w Polsce to tak nie było? Było. Wszystkie telewizje, stacje radiowe za pieniądze ogłaszały strach. Tak było i tak nadal jest. Nie wolno im ufać tym draniom. Reakcje na szczepionkę przeciwko COVID-19 są bardzo wysokie, wyższe niż w przypadku jakiejkolwiek innej szczepionki do tej pory. Mimo to prezesi i właściciele prasy terrorystycznej, słowa doktora Marka Sirkasa, nie mają na ten temat ani słowa. Prawda i tak wycieka, przerażając ludzi na śmierć i sprawiając, że prawie połowa społeczeństwa sceptycznie podchodzi do szczepionki przeciwko COVID-19. Informacje i siła stojąca za medycyną wodorowęglanową dają jasny obraz tego, jak źle jest w dziedzinie zdrowia publicznego. Urzędnicy służby zdrowia, wielu lekarzy stało się urzędnikami, są bardziej jak aniołowie śmierci i zniszczenia niż dostawcy zdrowia i bezpieczeństwa ze względu na swoje profesjonalne przeszkolenie, które stymuluje ich do wywoływania strachu i umacnia ich przeciwko prawdziwym odpowiedziom na zagrożenia dla zdrowia publicznego. W Nepalu, który świetnie radzi sobie w dobie COVID, eksperci zdrowia publicznego są wściekli, że zostali zignorowani. Rząd jest bardzo nieefektywny, mówi dr Anup Subedi, lekarz chorób zakaźnych. Była niechęć do angażowania ekspertów i korzystania z danych i nauki. Cały świat powinien wyciągnąć wnioski, zignorować tych ekspertów, którzy wprowadzili świat w nową formę piekła. Nie można im ufać. Oczywiście, że nie można im ufać. Można ufać jedynie tym i należy, którzy okazali człowieczeństwo, tym w Polsce na przykład lekarzom, którym system zaczął zabierać uprawnienia wykonywania zawodu. Oni okazali się uczciwi. Natomiast dzisiaj system co nowego wprowadza? Przerywanie terapii, które już nic nie dają.
Wielu z nas mówi, ale przecież lekarz przysięgał składał przysięgę Hipokratesa. Kochani, nie ma przysięgi Hipokratesa. Nie ma od wielu lat. Jest tak zwane przyrzeczenie lekarskie, które jest takim quasi jakby przysięgą Hipokratesa. Zwróćcie na to uwagę. Wygooglujcie sobie przysięga Hipokratesa, treść i treść przyrzeczenia lekarskiego. Zobaczcie, czym się to różni. A my wierzymy, że ci lekarze młodzi, oni przysięgają składają przysięgę Hipokratesa. Nie jest tak. Jeżeli ktoś nie myśli samodzielnie w dobie COVID, czeka go ciężki czas. Jeśli ktoś nie myśli samodzielnie, staje się wirtualnym niewolnikiem ludzi, organizacji ze złem, ignorancją w sercu, co oznacza, że nie mają na sercu naszych najlepszych interesów. Choć nie jest to nic nowego, mamy pewną formę terroryzmu na planecie, między innymi osławiony sanitaryzm, noszenie szmat, które nic nie dają. Będę o tym jeszcze mówił, bo siateczka, czyli osnowa, oprzęt tego, te dziury w szmacie są wielokrotnie większe niż wielkość wirusa. Jak w związku z tym wirusy mogą zostać zatrzymane? Trzeba się opamiętać. Okłamano masę ludzi. I możemy łatwo zobaczyć, co się robi dzieciom. Urzędnicy służby zdrowia nastawieni na COVID są winni masowego znęcania się nad dziećmi przez swój lockdown, maseczki, szaleństwo dystansu społecznego, z których żadne nie było konieczne w przypadku choroby, którą ponad 99,6% przeżywa nawet bez najlepszych metod leczenia, z których większość została stłumiona. Śmierć prędzej czy później dosięgnie każdego z nas, ale nastąpi to raczej później niż wcześniej, jeśli prawda o medycynie wodorowęglanowej zostanie kiedykolwiek ujawniona światu. Powinniśmy być wszyscy zaniepokojeni, gdy tak wybitne głosy jak na przykład Robert Kennedy Jr. są cenzurowane, uciszane i znikają z mediów społecznościowych za wyrażenie idei uznawanych za politycznie niepoprawne, pełne nienawiści, niebezpieczne lub spiskowe. Oczywiście, Robert Kennedy został oskarżany i jest nadal oskarżany w niewybredny sposób o to, że plecie bzdury, że głosi teorie spiskowe itd., itd. Jego rozsądne poglądy na temat szczepionek stoją w sprzeczności z terroryzmem, o którym mówię, więc bądź ostrożny i dbaj o siebie. W przeciwnym razie ty i twoje dzieci zostaniecie dodani do długiej listy ofiar, które zostały skrzywdzone i zmarły z rąk medycznych terrorystów, nauczonych, by się uśmiechać bez względu na to, co robią. Można by zapytać, co się dzieje, gdy takie prominentne cele zostają uciszone. Ale w przypadku medycyny lepiej jest zbadać, co się dzieje od czasu, gdy Rockefellerowie przejęli medycynę 100 lat temu. Znacie pojęcie medycyny rockefellerowskiej. W historii sody oczyszczonej znajdujemy, że w 1918 roku lekarze z powodzeniem stosowali wodorowęglany w leczeniu grypy hiszpanki. Wniosek. Istnieją 3 formy wodorowęglanu. Istnieją wodorowęglany sodu, potasu i magnezu. No właśnie, mam między innymi tą rzecz, które są, ale nie tylko wodorowęglany, również cytryniany, które wchodzą do wnętrza komórki. Cały zestaw kapitalnie dobranych składników. Są to nietoksyczne, podstawowe środki alkalizujące do zapobiegania i leczenia raka, chorób wątroby, cukrzycy typu 1 i 2, tocznia, chorób serca, zatrucia farmakologicznego, operacji, chirurgii naczyniowej, przepukliny migdałków z powodu obrzęków mózgu, zatrucia kwasem mlekowym, hiponatremii, czyli małego poziomu sodu lub niskiego stężenia soli lub utraty soli z powodu nadmiernego lub nadmiernego wysiłku fizycznego.
Badania brytyjskich naukowców z Royal London Hospital pokazują, że wodorowęglan sodu może drastycznie spowolnić postęp przewlekłej choroby nerek. Kochani, mam audycję na ten temat. Alkalizacja, bo nerki nie wytrzymują potwornego zakwaszenia organizmu. Mimo to debata i ignorancja wokół tych prostych leków trwają. Armia Stanów Zjednoczonych uznaje, że wodorowęglan sodu jest lekiem pierwszego wyboru w celu oczyszczenia nerek z toksyczności uranu. Jest to jedyny lek, który ma taką ocenę. Wodorowęglany są również ostateczną formą chemioterapii i można się tylko śmiać lub płakać lub bezsilnie zgrzytać zębami z głębokiego szaleństwa, które uniemożliwia wszystkim lekarzom zaakceptowanie tego faktu. Czym się leczy naszych chorych na nowotwory? Akurat niedawno rozmawiałem ze znajomą, właścicielką sklepu, z piłami, z kosiarkami i tak dalej. No dzień dobry, na czarno ubrana, no parę słów, okazuje się, że jej mąż w ubiegłym roku zmarł na glejaka. I ona mówi, ale panie Januszu, wie pan co? To nie operacja go zabiła, to chemia. A mówię, w jakim celu podano tą chemię po operacji glejaka w mózgu? Przecież ta chemia to nic nie daje. Ja nie jestem lekarzem, nie jestem onkologiem, ale wiem o tym. Ale doskonale o tym wiem, kochani. Cała książka, czy można uchronić się przed chorobą nowotworową, o tym jest tutaj mowa. Zapraszam do mojego sklepu przy okazji. I teraz dalej. Kosztując około $3 za funt, czyli za niecałe pół kilograma, wodorowęglan sodu będzie skuteczniejszy od chemioterapii i radioterapii, ponieważ działa na kwasowość, niedotlenienie. Leczenie raka wodorowęglanami leczy podstawowe przyczyny powstawania komórek rakowych i agresywności, a więc jest to medycznie uzasadniona terapia, której nie należy nikomu odmawiać. Podawanie wodorowęglanów sprawia również, że tradycyjne terapie przeciwnowotworowe są bezpieczniejsze i skuteczniejsze. Kochani, mam całą playlistę o nowotworach. Nowotwory. I tam na bazie prac naukowych ja to wszystko również wyjaśniam. I dalej trzymamy się, ludzie chorzy na nowotwory, ich rodziny trzymają się utartych szlaków, bo liczą, że ale w moim przypadku to nastąpi cud, to będzie skuteczne. A tymczasem 200 000 zachorowań na nowotwory w Polsce mamy, z tego 100 000 rocznie umiera ludzi z powodu nowotworów, a statystyki są obłędne, modele matematyczne. Mówi o tym coraz więcej lekarzy. Bracia Rodzeń, wielu innych mówi, będzie epidemia, pandemia nowotworów. Jeżeli ktoś wcześniej o sobie nie pomyśli, kochani, żebyśmy się dobrze zrozumieli, chcę być, mówię, dobrze zrozumiany. Nie chodzi o straszenie, bo straszenie do was nie dotrze. Wy wiecie doskonale, że nie chodzi o straszenie. W moich słowach. Ja mówię o tym, że trzeba się po prostu zabezpieczyć. Zrobić wszystko, żebyśmy nie zachorowali. Bo jeżeli zachorujemy, to się dostaniemy w łapy, wiadomo czyj łapy. I koniec, kropka. Co jeszcze można powiedzieć? Co jeszcze można przekazywać? Dlatego wiem, że przekazujecie te linki do moich audycji swoim znajomym. Budźcie ich, bo będzie źle z nimi, nie z wami, jeżeli zastosujecie się ewentualnie do pewnych wskazań. Wodorowęglan sodu, potasu, magnezu to cudowne leki, nie z powodu jakiegoś bełkotu, ale z powodu twardej wiedzy medycznej, historii medycznej, podstawowej fizjologii. Nadal jest medyczną tragedią, że najtańszy, najszerzej dostępny, bezpieczny, skuteczny lek jest zwyczajnie pomijany. Znowu odnoszę się do mojego kanału. Cała potężna playlista odkwaszanie. Kochani, wracajcie do tego.
wiecie co, to nie jest na zasadzie takiej, że a dobra, dzisiaj była audycja, posłuchałem i koniec. Wiecie co, tym trzeba się po prostu nasycać. A więc niejednokrotnie wracać do pewnych rzeczy. Tu była mowa o wielu chorobach, z których możemy wyjść, alkalizując organizm. Masę chorób, tych zwłaszcza tak zwanych cywilizacyjnych. I ja mam audycje i dotyczące nadciśnienia i alkalizacji, dotyczące cukrzycy typu 1, typu 2 i alkalizacji, chorób nerek i alkalizacji i tak dalej, i tak dalej. Włącznie z nowotworami. Ważnym punktem jest to, że wodorowęglany działają w doskonałej harmonii z innymi lekami, czy to farmaceutycznymi, czy naturalnymi. Gdy stosuje się najbardziej toksyczne leki, jak w chemioterapii lub radioterapii, wodorowęglany łagodzą trujące efekty. Gdy są stosowane z innymi naturalnymi lekami, ich moc lecznicza będzie tylko wzmacniana. No i tu już na zakończenie dr Mark Sirkas, profesor onkologii naturalnej, Instytut Medycyny Holistycznej Da Vinci, doktor medycyny orientalnej i pasterskiej, założyciel medycyny naturalnej allopatycznej. I tak dalej, zatrzymujesz udostępnienie. Znowu wysoki poziom emocji, ale po prostu wkurza mnie to, doprowadza do tak zwanej szewskiej pasji, to co się z nami dzieje dzisiaj, co system usiłuje z nami robić, jakie jest wielkie draństwo. Żyjemy w kręgu kłamców, manipulatorów, oszczerców, łajdaków, złodziei. Mówię o tym wyraźnie. Co się dzieje? Co się dzieje? Komu można ufać? Wiecie, a na zasadzie czemu można ufać? Trzeba zacząć ufać w końcu naszej intuicji, temu, co podpowiada serce, co podpowiada nasz brzuszny mózg. Inaczej nic z tego nie będzie, kochani. Musicie zdać się na siebie, szukać wiedzy za wszelką cenę. Wielokrotnie powtarzam, nie jestem alfą i omegą, nie jestem Bogiem, nie pozjadam wszystkich rozumów, nie mam ostatecznej wiedzy. Wrzutki pewne wiedzowe robię, ale dalej szukajcie, dalej się uczcie, dalej wybierajcie. Co wybierzecie, to jest wasze. Z pełnym szacunkiem zawsze odnoszę się do ludzi, którzy jednak podejmują jakieś decyzje, których na przykład ja wiem, że są złe, ale to jest ich decyzja, to nie ma sprawy, w porządku. Trzeba te decyzje tych ludzi uszanować. Ale trzeba zmieniać swoją, naszą własną świadomość. I to najszybciej, jak tylko się da. Bo będziemy przeżywać tragedię. Na 2035 mniej więcej rok, czyli za 10 lat, ma w Polsce zachorowywać rocznie 300 tysięcy ludzi. Z 200 tysięcy obecnie na 300. To jest okres rzędu 10-15 lat. Takie są modele matematyczne. 50% z tego będzie umierać. Jeżeli z tych 200 tysięcy umiera teraz 100 tysięcy ludzi, to z 300 tysięcy będzie 150 tysięcy umierało rocznie. To wyobraźmy sobie, wejdźcie na Google, wbijcie sobie miasta w Polsce liczące 150 tysięcy ludzi. No to wyjdzie tam ileś tam miast, które liczą tych 150 tysięcy. W ciągu roku nie ma tego miasta, znika. W ogóle nie ma. Tak to jest. Straszne, zgadza się? Ale to jest prawdziwe. My możemy coś zrobić z tym. Każdy z nas we własnej rodzinie. Co zacząć robić? Pić czystą wodę, czytać etykiety, odżywiać się, a nie tylko jeść, ruszać się, chodzić do lasu, nie pozwolić zamknąć lasów, tak prawdę mówiąc, robić wszystko, żeby być zdrowym. Myśleć pozytywnie, przestać się bać, a żeby przestać się bać, to trzeba zacząć się rozwijać również duchowo. Bo czego się tak naprawdę mówiąc boimy? Czego się tak naprawdę mówiąc boimy? Im bardziej się boimy, tym szybciej nas spotka klęska. Z dwóch samurajów
którzy wychodzili do pojedynku, przegrywał przede wszystkim ten, który wewnątrz się bał stracić życie. I Biblia o tym też mówi. Stracą życie ci, którzy boją się je stracić. Nie mówię tego dosłownie. A więc po prostu i tak kiedyś umrzemy, natomiast chodzi o to, żeby umrzeć po wielu, wielu latach i w miarę sprawności, a nie umierać przez rok, przez dwa w odleżynach, z własnymi, we własnych odchodach, będąc utrapieniem dla bliskich, czy tych opiekunów, którzy się nami będą opiekowali. A będą się opiekowali? Będą tacy? Będą pieniądze na zapłacenie im? A więc nawet jeżeli ma być śmierć, to ma być jakość tej śmierci. Nie jakość, tylko jakość. Jakość. Jak umieramy? Tak moja świętej pamięci babcia jednego dnia położyła się i już nie wstała. Bez chorób, bez niczego. I taka powinna być śmierć. Kochani, pozornie mało to optymistycznie zabrzmiało, ale ja jestem jednak wiecznym optymistą i wierzę w to, że my damy sobie radę. Ci wszyscy, te wszystkie łotry, te wszyscy dranie, oni poniosą klęskę. Oni są już skazani na to. Bo im bardziej nas próbują straszyć, tym bardziej wiedzą, że już nie dają rady. Jeżeli straszą nam rodziców 50 000 złotych kary, to co to znaczy? To są bezsilni, bo nie są w stanie przekonać nikogo logicznymi argumentami, tylko biorą się za bat, za pałę i próbują nas walić w łeb. Że uważajcie, nie mówię teraz, kochani, do was, tylko do tych, którzy chcą nas krzywdzić. Czy przypadkiem sami siebie nie uderzycie? Czy nie nakręcicie za mocno tej korby i ona nie odwali wam z powrotem w wasze łby puste, drańskie? Uważajcie na to. Takie ostrzeżenie. Karma wraca. Kochani, kończymy na dzisiaj ten emocjonalny dość wywód, bardzo nawet emocjonalny. Życzę wam, wiecie doskonale o tym, wszelkiego dobra. Życzę, żebyście byli mocni, żebyście byli pewni, że idziecie dobrymi ścieżkami. Życzę wam, żebyście się wzmacniali razem w waszych rodzinach, z waszymi bliskimi, znajomymi. Życzę wam, żeby od was odeszli ci słabi, którzy są strachliwi, którzy tylko zapędzają się w jakieś niskie wibracje. Życzę wam, żeby wokół was było coraz więcej światłych ludzi, świetlistych ludzi, z wysokimi wibracjami. Tych ludzi, którzy po prostu mówią: no way, to nie jest moja ścieżka, jest wszystko dobrze. Wszystko już jest dobrze. Jam jest mocą i wybawieniem. Jam jest radością, miłością, harmonią i spokojem. Jam jest pięknym życiem. Wszystko. Trzymajcie się. Na koniec proszę was o suby, o lajki i o dzielenie się tą wiedzą. Przesyłajcie to dalej. Nie ma innego wyjścia. Najpierw musi być informacja. Jak jest informacja, to przynajmniej wiemy, co mamy robić. Wiedza to jest podstawa. Możemy wówczas podejmować decyzje albo ich nie podejmować. Natomiast niepodjęcie decyzji to też jest podjęcie decyzji. Najlepszego wam życzę. Wszystkiego dobrego. Popadki. Trzymajcie się dobrze.